Witam wszystkich. Dzisiaj chciałbym pokazać urządzenie. Oto tutaj właśnie. To jest urządzenie Ensolar-X. To jest taki kombajner danych z instalacji fotowoltaicznej, czyli jak widzicie z inwertera, z BMS-a i sterowanie aktywnym balanserem. Czyli to urządzenie umożliwia nam kontrolę danych, zbieranie ich w czasie rzeczywistym i wysyłanie przez Wi-Fi, tu jest karta Wi-Fi, antenka, na aplikację w telefonie lub też na komputerze stacjonarnym. Także dzisiaj omówię zasady działania, jak to działa, jak to podłączać, jak to konfigurować, no i jak tego używać. Zapraszam. No dobrze, no to może zacznijmy od tego, co to urządzenie potrafi, do czego ono służy. Jak widzicie na diagramie tutaj wstępnym jest rozrysowane, jak to się podłącza. Czyli widać, że to urządzenie jest połączone przez port RS232, tak jak tutaj to widać, do inwertera. I ono ściąga z inwertera, komunikuje się co sekundę i ściąga sobie informacje na temat aktualnej mocy produkcji z paneli, wysyłania, odbierania, ładowania do baterii, magazynu energii, wyciągania z magazynu energii ilości energii w danej jednostce czasu. Także on te wszystkie dane gromadzi od strony inwertera. Drugim portem podłączamy sobie BMS-a, czyli urządzenie do zarządzania baterią, akumulatorami. To urządzenie obsługuje BMS-y firmy takie Chińczyki, no QUCC, czy też one tam, to jest chyba firma Xiaoxiang, jak dobrze pamiętam. One też chyba tam pod jakimiś innymi nazwami występują. Chodzi o to, że musi być ten typ BMS-a zastosowany, dlatego że chodzi o komunikację, o protokół komunikacji, żeby on się zgadzał. Dlatego on będzie obsługiwał wszystkie te BMS-y, które jak widać są tu. Tutaj u mnie akurat jest taki BMS 16S. Cały ten zestaw ma 48V. W tym przypadku akurat. No dobrze, teraz tak. Kolejna rzecz to jest aktywny balanser. No opinie są podzielone, czy to jest urządzenie potrzebne, czy nie. W każdym bądź razie, jeśli komuś jest potrzebne, a według mnie jest bardzo potrzebne, bez niego tak ani rusz, to wyjście to jest wyjście on-off, czyli ono po prostu włącza i wyłącza ten aktywny balanser powyżej jakiegoś tam progu naładowania, a ten próg naładowania ustawiamy w aplikacji. Czyli w moim przypadku, ja na przykład tak sobie ustawiłem, że powyżej 10% naładowania akumulatorów, czyli state of charge, w skrócie SOF, ten aktywny balanser się włącza. Poniżej się wyłącza. Dlaczego? Dlatego, że no ja osobiście uważam, że dobrze jest utrzymywać tak zwany, to się nazywa top balance, czyli baterię dobrze jest zbalansować w górnej warstwie napięciowej tych akumulatorów. Dlaczego? No, to też troszeczkę trzeba by ten temat rozwinąć, ale to może nie na ten filmik. W każdym bądź razie dla tych, co tam coś już wiedzą, to powinni wiedzieć, o co chodzi, że niektórzy tam wolą utrzymywać bottom balance, niektórzy top balance. Opinie są podzielone. Każdy robi jak chce. To urządzenie oczywiście umożliwia tylko włączenie tego inwertera powyżej, nie inwertera, tylko aktywnego balansera powyżej jakiejś wartości stanu naładowania baterii. Bo jak widać, to jest akurat tutaj aktywny balanser, w tym przypadku Heltec. I on ma tutaj takie złącze, jak widać. Tu była taka zworka zlutowana. On-off, czyli to po prostu zwarte, rozwarte.
I to wyjście po prostu spełnia taką funkcję. Te dwa skrajne piny zwierają i włączają ten. Także bardzo prosta funkcja. Ale bardzo przydatna. Kolejna rzecz to, jak widać tutaj, to urządzenie zbiera te dane nie tylko z inwertera, ale też z BMS-a, czyli status naładowania. Tak jak widać, ta aplikacja jest tu włączona obok i tu są dane, akurat to są dane z BMS-a, a to są dane z inwertera. Dzisiaj, jak widać, pogoda nie bardzo. Jest takie mleko na dworze, że ledwo sąsiadów widać. Także produkcja, tutaj mam akurat 4,5 kW w piku. W piku to może i 5 nawet bym powiedział. A jak widać, jest godzina 10:40 rano i 190 W tylko. Także dzisiaj słabo, dzisiaj nie będzie w ogóle energii. Baterie, jak widać, są rozładowane 8%, czyli poniżej tych moich 10. I jak widać, aktywny balancer jest wyłączony, bo tu jest dioda, która by mówiła, że on by był włączony, ale mimo wszystko bateria tak jakby utrzymują ten swój balans. No. Dobrze. Teraz tak, jak widać, to urządzenie gromadzi te wszystkie dane z inwertera, z BMS-a w swojej własnej pamięci i wysyła na bieżąco, jeżeli klient się połączy z jakiejś aplikacji, to wysyła dane do aplikacji. Możemy w czasie rzeczywistym, na bieżąco, bez żadnych opóźnień sobie monitorować stan baterii, stan całego magazynu, stan poszczególnych cel i tak dalej, i tak dalej. Można też dokonywać pewnych konfiguracji, ale o tym później. Ta aplikacja też może się komunikować takim bez użycia tego urządzenia Ensolarix z takim sterownikiem do wentylacji mechanicznej, ale to pominiemy sobie ten dział, dlatego że to może nie na ten odcinek. To urządzenie nie musi być w zestawie, żeby to działało. Mało tego, żeby zbierać dane z tego urządzenia przez tą aplikację, niepotrzebny jest akurat ten inwerter. Niepotrzebny jest też razem w zestawie taki BMS. Wystarczy jedno z tych urządzeń. Jeżeli posiadamy taki inwerter, ale inny BMS, na przykład DALI albo coś takiego, no to też będzie działało, tylko że no niestety nie pokaże nam wartości z BMS-a tych. No one są no, według mnie kluczowe. Pokaże tylko te wartości z inwertera, czyli produkcja z paneli, jak widzimy, produkcja, jaka jest wyjście na nasz dom, ile stan naładowania baterii, napięcie w sieci i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, żeby mieć całą tą zakładkę aktywną, no to musimy mieć dwa takie urządzenia. Oczywiście ten inwerter, w tym przypadku ja mam tutaj takiego ESUNA, ale ci Chińczycy robią te inwertery pod wieloma nazwami, czyli Powlandy jakieś EASUNy. Dobrze, to może ja powiem, jak to wygląda tutaj u mnie. Jak to jest skonfigurowane, jak to jest zbudowane. Jak widzicie, tu jest inwerter EASUNA Chińczyk, hybrydowy, 5 kW. Urządzenie jest podłączone tam na dachu, leży 4,5 kW w piku paneli. Urządzenie jest połączone tak. Tu jest wyłącznik magazynu energii. Tu jest BMS. Tu jest aktywny balancer. Tu jest to urządzenie gromadzące te dane, wszystkie Ensolarix. No tutaj jest część jeszcze nie podłączona, bo oczywiście wiecznie nie ma czasu. No a tu jest magazyn energii. On jest zbudowany na bateriach 18650 LiFePO4 litowo-żelazowo-fosforanowych. Tutaj jest 2,5 kW. Przepraszam, nie 2,5 kW, tylko 2,5 kWh. I tutaj też jest LiFePO4, 2,5 kWh. Tutaj w sumie jest 5,5 kWh, tak nic pomiaru wyszło. I tak to wygląda. Ten magazyn
jest zbudowany na bateriach litowo-żelazowo-fosforanowych. Ci, co wiedzą, co to za baterie, to gratuluję. To są bardzo fajne baterie, mają bardzo dużą żywotność, fajnie się zachowują. No i ja je na razie testuję. Zobaczymy, jak długo one będą wykazywać takie parametry jak do tej pory. Na razie tutaj używam tego przez pół roku. No i jestem z tego zadowolony. No oczywiście tutaj trochę taka masakra jest kablowa, ale wybaczcie mi to, nigdy nie ma czasu, żeby to zrobić tak jak się należy. Mało tego, tutaj chciałem przy tej wiązce zachować odpowiednie, nie chciałem obcinać tych przewodów, żeby zachować długości przewodów ze względu na ich rezystancję wewnętrzną, a przy dużych prądach czasami potrafi to zakłamywać wskazania. No dobrze. Tak wygląda budowa tej instalacji. Teraz co możemy sobie zobaczyć na aplikacji, która tutaj może pokażę najpierw. Zobaczmy sobie ostrość. Nie wiem, czy nie łapie ostrości. Pewnie taki sprzęt to jest. O, takie coś trzeba zrobić, dobra. Jak widzicie, ta aplikacja to jest akurat tutaj na komputerze stacjonarnym. Można pobrać ze sklepu Play dokładnie to samo na system Android. I tutaj mamy zakładkę ze statystykami. Tutaj jak widać nie ma za dużo danych zgromadzonych, dlatego że to urządzenie jest akurat tutaj podłączone. Ja wiem, trochę więcej jak 2 tygodnie. Znaczy ono jest podłączone więcej, tylko po prostu dane są skasowane z tej karty i tyle czasu tylko jest gromadzenia tych informacji. Jak widać w zakładce Power Status, tutaj są dane, które są pobierane z tego urządzenia, więc jeżeli tego nie będziecie mieli, to ta zakładka będzie wykazywała same zera. Ale nie ma problemu, bo te dane są też w innym miejscu. Tutaj zaraz pokażę. Ta aplikacja tutaj umożliwia sterowania wyjściami, ale do tego też jest potrzebne to urządzenie. Zdalne sterowanie wyjściami. No i teraz tak, tutaj mamy statystyki na temat zużycia. Złapmy sobie tu jeszcze raz ostrość. Nie wiem, czy to się uda. No dobra. Trochę mi się ręce trzęsą chyba. Może by trzeba szczelić jakiego. No dobrze. Ta aplikacja umożliwia, możemy zobaczyć sobie dane takie jak tutaj ustawimy, czyli jak widać napięcie w sieci, jakie było maksymalne napięcie w sieci. Produkcja z paneli, wyjście z inwertera to ogólna moc, czyli dzienna i miesięczna, bo tutaj są statystyki dzienne, godzinowe w słupkach, tu jest cały dzień, a tu jest cały miesiąc i cały rok. I tutaj można sobie zobaczyć, kontynuuje moc wyjściowa, napięcie na baterii, uśredniane, czyli battery in power, czyli ilość energii, która została wchłonięta, zaabsorbowana przez magazyn energii, ilość energii oddana z magazynu energii, ilość energii wysłana do sieci, ilość energii pobrana z sieci. No i sobie można tu skonfigurować dowolnie, jak te statystyki mają wyglądać. Także to jest zakładka, na której sobie tylko oglądamy wykresy. Natomiast zakładka inwerter.
Tutaj mamy akurat dane z inwertera. Produkcja z paneli, napięcie, jakie mamy aktualnie na sieci, pobór prądu przez, przez dom, czy tam, no wiadomo, z wyjścia inwertera. Tutaj mamy napięcie, obciążenie. To są wszystko dane pobrane z inwertera. Ile procent? Tu jest 5%. Nie wiem dlaczego inwerter. No to jest Chińczyk. Mi się wydaje, że on tutaj niektóre dane tak trochę, nie wiem, nie wiem jakich algorytmów oni obliczania tego stosują, ale nie wygląda to nieźle, dobrze. Bo wydaje mi się, że 200 W to nie jest 5% z 5 kW, a 5 kW ma ten inwerter. No ale okej, pomijmy ten szczegół. Napięcie wyjściowe na inwerterze, napięcie na bateriach i teraz zobaczcie, tu jest ciekawostka, bo to jest dana informacja z inwertera na temat napięcia na bateriach 54 V, a to jest informacja z BMS-a. BMS, no wydaje mi się dokładnie to mierzy. Inwerter, nie wiem, no, nie wiem, tam są jakieś układy pomiarowe. No, zresztą to taki inwerter Chińczyk, no ale nie będę negował, bo nie to jest moim celem. 50,66, 54, no to tutaj mamy przeszło 0,25 V. Czasami sięga to 0,4 V. Tutaj jest, czasami widzę. No ale już czego. Tutaj jest napięcie na panelach, prąd. Czyli, a tu mamy opisane, jak akurat aktualnie przebiega, jak sobie ten prąd tutaj, w którym kierunku leci, skąd dokąd. Tutaj są dane z BMS-a, czyli pozostała pojemność produkcji, znaczy ile mocy idzie przez BMS-a, czyli na plusie lub na minusie. Range, czyli cell range, minimalna i maksymalna wartość. Widać różnicę między maksymalną a minimalną celą, czyli jak widzicie, no, baterie są świetnie zbalansowane. Nie byłoby to możliwe, gdyby, powiem Wam, nie to urządzenie, ten aktywny balanser. Wcześniej jak go nie miałem, to była po prostu tragedia, bo zwykły balanser pasywny ma prąd balansowania, ten akurat chyba 50 mA. To jest za mało, żeby zbalansować taki duży magazyn energii. 50 mA, żeby z jakichś dużych różnic to wyrównać, to trzeba by tygodniami chyba czekać przy 50 mA. To urządzenie, jak dobrze pamiętam, chyba z 5 amperami potrafi balansować i to jest aktywny balanser. On nie działa tak jak zwykły balanser, bo zwykły balanser ściąga napięcie najwyższej z cel do zera, czyli tak jakby zwiera, zwiera daną celę z prądem 50 mA maksymalnie, żeby obniżyć jego napięcie i w ten sposób balansuje. To jest pasywny balanser. Natomiast to jest aktywny balanser i on potrafi przerzucić z jednej celi do drugiej. Czyli nie marnuje tej energii, tylko przerzuca ją z tej najwięcej naładowanej do tej najmniej naładowanej. To jest świetna rzecz i umożliwia balansowanie, takie balansowanie. Wydaje mi się, że to mówi samo za siebie. Jeżeli nie macie podglądu na swoje cele we własnych akumulatorach, zróbcie sobie nawet taki pomiar zwykłym miernikiem, mierząc na... Czekajcie, tylko ostrość ustawię. Mierząc na zaciskach akumulatorów i będziecie mieli, i zobaczcie sobie, jak macie rozbalansowane baterie. Jeżeli nie macie takiego podglądu, no i to strasznie niszczy baterię, bo to wpływa mocno na, no może nie na żywotność, ale no też na pewno, no ale to jest temat na rzeka, na inny raz. Co my tu jeszcze mamy dalej? Możemy sobie tym przełącznikiem wyłączyć ładowanie i możemy sobie wyłączyć tutaj jest charge, ładowanie i wyłączyć rozładowywanie. No wiadomo, jakbym to teraz przełączył,
no to zgaśnie prąd wszędzie. Łącznie. Następnie ilość cykli. Balansowanie jest wyłączone, bo widać, że bateria jest zbalansowana poniżej jakiejś tam wartości, która jest ustawiona. Już nie pamiętam, jaka to wartość. Ale balansowanie, nie widać tu żadnej literki B, także jest ok. Bateria jest ładnie zrównoważona. Także, no i tutaj jest najważniejsze, czyli napięcie, prąd, jaki płynie do balansera i z balansera, znaczy do magazynu lub z magazynu. Jeżeli jest na plusie, to płynie do magazynu, jeżeli na minusie, z magazynu. No i temperatura najwyższa temperatura z czujników, które są tu zamontowane. Jest ich tutaj, ja mam ich tu akurat 4. Jest to najwyższa temperatura. Bo tutaj można podłączyć, no zależnie od jakiego macie BMS-a, można podłączyć kilka czujników temperatury. Co dalej? Dalej mamy tutaj następną zakładkę. Ta zakładka Recuseti służy do obsługi tego urządzenia, czyli do wentylacji mechanicznej. Jeżeli tego urządzenia nie macie, no to ta zakładka będzie pokazywać zera. Ale to pomijamy na razie. No i tutaj mamy opcję, czyli możemy sobie skonfigurować nasz cały magazyn. No dobrze, przejdźmy do parametrów. Parametry, jak widzicie, tutaj są parametry naszego falownika, natomiast tutaj są parametry naszego BMS-a. Jak widać, tu jak sobie przejedziemy, to tu nie ma pełnej listy parametrów, tylko są parametry kluczowe, które nam są potrzebne. No, do czasu, no, żeby tam, teraz może omówimy sobie to, ale jak zauważycie, bo to urządzenie, czyli ten falownik, standardowo komunikuje się, konfiguracja jego się odbywa przez taki program, aplikację Watch Power czy coś takiego. I tam sobie konfigurujemy to urządzenie. Można też oczywiście z tego panelu przyciskowego. I wstępną konfigurację powinniśmy dokonać właśnie normalnie przez tą aplikację Watch Power. A stąd mamy tylko możliwość modyfikacji póki co niektórych kluczowych parametrów, jak prądy ładowania, napięcie progowe i tak dalej. Także to, co może być nam od czasu do czasu potrzebne, gdy akurat nie jesteśmy w domu. To samo się tyczy BMS-a. Jak widzicie, to tutaj nie ma wszystkich parametrów dotyczących całej konfiguracji tego balansera. Tylko jest kilka z nich, najbardziej takie istotne. A pierwszą konfigurację BMS-a robimy przez tą aplikację, przez Bluetooth, czyli przez takie urządzenie, które tam macie pewnie w zestawie. Być może to urządzenie będzie, Ensolar X będzie w przyszłości współpracować jeszcze z innymi BMS-ami, ale póki co nie mam do nich dostępu i nie obsługuję tych protokołów komunikacyjnych, także może w przyszłości. Na razie jest to, co jest. Mieliśmy w tym odcinku zrobić sobie konfigurację i podłączenie, ale wydaje mi się, że podzielimy to jeszcze na kolejne odcinki, także wydaje mi się, że na razie to by wystarczyło. Konfigurację i podłączenie całego urządzenia w następnym odcinku, w części drugiej lub nawet i w trzeciej. Także póki co chętnie bym tutaj usłyszał, co wy o tym myślicie. Czy to urządzenie to może się komuś przydać? Jeżeli to jest jakiś bullshit i to nikomu nie będzie potrzebne, też piszcie. Oczywiście nie dawajcie tu żadnych łapek ani subskrypcji, bo ja takich rzeczy nie potrzebuję. Także napiszcie tylko jakiś komentarz, co o tym myślicie. Także dziękuję i dla zainteresowanych następny odcinek, konfiguracja. Dziękuję.